Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam dzisiaj na podróż przez piekło w takim historycznym rysie. To będzie króciutka podróż. Przejdziemy się przez piekło. Pokażę Państwu, w którym miejscu w piekle zamieszkują przeróżni łajdacy tego świata, aż dojdziemy do miejsca szczególnego, wyróżnionego w piekle. W najdalszym, najciemniejszym zakątku. Jest to miejsce zarezerwowane dla polskich polityków, dla tych wszystkich cwaniaków, dla tych łajdaków, którzy z Polski robią swój prywatny folwark do załatwiania swoich partykularnych interesów, bo Polska od zawsze była strefą czyichś wpływów. Polska nigdy nie była niezależna i Polska nigdy nie czerpała potencjału z członków tej wielkiej wspólnoty, ale ulegała naiwności tych prymitywów, którym zawsze jakimś dziwnym trafem, z uwagi na nagromadzony w naszym świecie motłoch, który przecież tych polityków wybiera, zawsze dochodzi do władzy i po latach kadencji jednej, drugiej, trzeciej musimy się oczywiście dowiedzieć, że zostaliśmy wykorzystani, zostaliśmy otumanieni, gdy tymczasem ci ludzie żyją sobie spokojnie, jak gdyby nic się nie stało, znowu dostają władzę cwaniacy, którzy rządzili Polską 8 lat przed PiS-em. W tamtym czasie, 8 lat przed PiS-em, ten zrozpaczony polski naród, nie wiedząc już co zrobić w natłoku nagromadzonych afer, oddał Polskę PiS-owi, który następnie ruinę Polski dokończył. Dziś ci sami ludzie, PO, PSL plus ta nieszczęsna lewica stworzą koalicję, czyli do władzy dojdą ci sami po prostu bandyci. Ci sami bandyci. I to nie mogło przejść bez echa. Piekło zostało dlatego wyróżnione specjalnie dla tych ludzi, dla tych cwaniaków, dla ludzi, co do których istnieje pełne, kompletne przekonanie, że należałoby im odgrodzić drogę do podejmowania jakiejkolwiek decyzji związanej z Polską. Więc, drodzy Państwo, za chwilę dojdziemy do tego miejsca szczególnego w piekle. A teraz w tym najbliższym nam zakątku w piekle, w tak zwanym pierwszym kręgu, do którego zwracał się także Dante, jest to krąg piekła, który jest najłagodniejszy, bo w tym kręgu piekła, drodzy Państwo, znajdują się ludzie, którzy nie zostali ochrzczeni, bo urodzili się po prostu przed Chrystusem. No proszę sobie coś takiego wyobrazić, że i ci ludzie na swoje nieszczęście do piekła muszą trafić. Więc w tym kręgu, drodzy Państwo, ludzie cierpią tylko z tego powodu, że nigdy nie ujrzą twarzy Boga. I możemy w tym kręgu spotkać Homera, Horacego, możemy spotkać Owidiusza, Euklidesa, Ptolemeusza na przykład, czy Talesa. To jest taki bardzo łagodny, ja bym powiedział, i nawet całkiem przyjemny, sympatyczny krąg piekła. Idziemy dalej. A w następnym kręgu piekła znajdujemy ludzi, którzy grzeszyli swoją zmysłowością, sensualnie skrzywieni, trochę ogłupieni już na punkcie własnego wizerunku. Te wszystkie Heleny trojańskie, te Kleopatry z TikToków, z Facebooków, z YouTube'ów, czy Bóg wie, gdzie oni tam jeszcze przebywają. Oni wszyscy trafią do tego kręgu piekła. No i tam ten ogień piekielny, który jest już coraz silniejszy, coraz mocniejszy, będzie przypiekał te piękne buzie i lansujące się twarzyczki. Gdzieś tam nieco dalej, w okolicach czwartego kręgu, znajdziemy, drodzy Państwo, ludzi, którzy są skąpi i jednocześnie rozrzutni. No, przy tej okazji to chciałbym tutaj oczywiście dodać, że zarówno ci, którzy są rozrzutni, którzy tak rozdają nie swoje pieniądze, są przy okazji także skąpi. No bo dają oczywiście, wydają pieniądze, a przy okazji z racji tego własnego skąpstwa i cwaniactwa zabierają dużo więcej, a w zasadzie zabierają wszystko. A w 8. kręgu, drodzy Państwo, też się dzieją wspaniałe rzeczy. Tam znajdują schronienie w zasadzie
Tam jest więzienie wszystkich pochlebców. Ludzi, którzy schlebiają ludzkiemu podziwowi, ludzi, którzy wlewają miodek do uszu. O, i tamto wielu youtuberów się znajdzie po śmierci. Oni oczywiście dla zrobienia kariery są w stanie powiedzieć wszystko. Tam znajdują się także uwodziciele wszelkiej maści, przywódcy duchowi, wszelkiej racji autorytety moralne, które oczywiście ciągną za sobą rzesze tych niewolników, nie pozwalając sobie władzy odebrać. Są tutaj także ludzie, którzy trudnią się wszelkiej maści przepowiedniami. Jak to będzie dobrze, jak się to wszystko ułoży, będzie pięknie i wspaniale, a schlebianie ludzkiemu podziwowi, co król pustkowia mówił już wielokrotnie, jest aktem czystej pogardy, dlatego też na świecie rządzi tylko pogarda. Ta wędrówka nasza po piekle, po tych wyróżnionych przeze mnie kręgach już się kończy, drodzy Państwo, i wchodzimy do 9. kręgu. To jest najgorszy krąg w piekle. I w tym miejscu oczywiście za zdradę przebywają wszelcy łajdacy tego świata z samym Judaszem na czele. Przechodzimy przez ten krąg i wchodzimy właśnie do miejsca szczególnego, wytyczonego w piekle dla polskich polityków. I to jest, drodzy Państwo, 10. krąg piekła. Idzie się tym mostkiem, który Państwo widzicie, i tam z tego mostku w czeluści piekielne wszyscy ci politycy spadną, wlecą tam w ten ciemny wir, w którym się już nie odnajdą, w którym nie zobaczą już nic oprócz własnego chamstwa za zdradę Polski. Zdrada jest grzechem najbardziej karanym. Są to ludzie, którzy wykorzystali zaufanie innych do realizacji własnych, partykularnych interesów. I tam trafią właśnie ci zdrajcy, którzy wydali sprawę własnej ojczyzny. Poświęcili Polskę po to, żeby w tej Polsce panował chaos i lansowały się najprzeróżniejsze lobby, aby tylko ograniczyć rozwój Polski i dokonać tego, na czym mi najbardziej zależy, czyli postępu kulturowego, który w tym kraju nie dokona się prawdopodobnie nigdy. Drodzy Państwo, tam właśnie trafią ci nieszczęśni ludzie. Tam skończą. Taki będzie po prostu ich koniec. Zanim jednak to się stanie, musimy się jeszcze z tymi cwaniakami trochę niestety pomęczyć. Musimy się pomęczyć. I najgorszą rzeczą, jaka może nas jeszcze spotkać, to jest, drodzy Państwo, fakt, że za kolejne 4 lata znowu do władzy będzie się próbowała dopchać jakaś swołocz, która tej Polsce nie ma nic do zaproponowania. Zobaczcie Państwo, na czym polega ten mechanizm i czym są fałszywe obietnice wyborcze oraz nową ideę dla tego zrujnowanego świata, którą zaprezentowałem już jakiś czas temu na kanale. Te filmy znajdziecie Państwo na ekranach końcowych. Kłaniam się nisko. Dziękuję, że byliście ze mną w tej krótkiej podróży przez piekło. Trafiliśmy w tej podróży do kręgu 10. do kręgu zarezerwowanego dla polskich polityków. Pozdrawiam, kłaniam się.